Robert Monroe. Odcinek 4. Ludzkie życie. Nasza planeta, łącznie z rzeszą istot na niej żyjących w formie fizycznej, jest wielką szkołą intensywnego uczenia się. Została stworzona, aby wytwarzać energię, lusz, potrzebną w innych miejscach. Największym producentem luszu są ludzie. Dlatego cel naszego życia jest taki ważny. Im dalej jako istota jesteś rozwinięty, tym więcej energii wytwarzasz, a tym samym więcej jej do ciebie wraca. Zyskujesz dzięki temu kolejne poziomy, o których wcześniej mówiłem. Pamiętaj, że żyjąc na Ziemi uczysz się cały czas. Zmiany i płynące z tego nowe nauki zachodzą stale. One się nie kończą. Bycie człowiekiem to jednak nie tylko produkcja energii. To również zdobywanie wiedzy, nauka i doskonalenie się w tym, aby stać się kimś więcej niż zwykła, materialnie postrzegająca istota ludzka. Wielki Duch, nadświadomość, Stwórca czy Bóg eksperymentuje z nami, aby właśnie zebrać jak najwięcej wiedzy na temat emocji i świadomości. Dlatego powtórzę, naszym zadaniem jest uczyć się, rozwijać się i stawać się zdobywać wiedzę w trakcie doświadczenia i dążyć, na ile nas tylko stać do zrozumienia i stania się częścią naszego zrozumienia, do stania się częścią naszego wielkiego Ducha. W każdym życiu możemy to osiągnąć, o ile tylko zechcemy. Kierunek natomiast naszego rozwoju jest wyznaczony przez to, co jest dla nas osiągalne. Czy nasza osobowość, dusza może zostać zniszczona? Tak, ale może zrobić to tylko ona poprzez dokonywanie złych decyzji. Na przykład zabicie kogoś lub czegoś może doprowadzić do zniszczenia energii. Oczywiście jeśli zrobiło się to tylko dla samego zabicia. Zabicie również odwrotnie może poszerzyć naszą wiedzę, wzmocnić osobowość. Wszystko zależy tutaj od kontekstu samego czynu. Jest to coś znacznie więcej niż zagadnienie dobra czy zła. Nasza wiedza podwyższa nasze zrozumienie, a siła, wzmocnienie energii często jest z tym nieodłączne. Prowadzi to do podniesienia w hierarchii wiedzy. Dokąd ma to zmierzać? Do zjednoczonej całości, która jest na szczycie. Nasze osobowości łączą się, stają się mądrzejsze, poziom zrozumienia wzrasta w miarę jak wznoszą się wyżej. Dlatego dla nas samych ważne jest nie niszczyć żadnej z osobowości złymi, destrukcyjnymi dla zrozumienia decyzjami. Bardzo ważne jest, aby wytwarzać energię i przekazywać ją dalej. Tylko taki sposób życia zwiększa doświadczenie. Będąc samym odbiorcą energii, nic się nie zyskuje, nie rozwija swojej osobowości. Trzeba być generatorem i przekaźnikiem energii. To cel ludzkiego życia. Energia, o której mówimy, to po ludzku emocja. Zapewnia ona zarówno możliwość rozwoju, jak i zastoju oraz regresu. Kontrolowanie tej energii i kierowanie nią staje się najważniejszym celem, jaki człowiek ma osiągnąć dzięki życiowemu doświadczeniu. Rezultatem takiej działalności jest łatwe pojmowanie i rozumienie. W żadnym wypadku nie należy tłumić ani hamować tej energii. Przeciwnie, trzeba skierować ją do odpowiednich, pierwotnie przeznaczonych dla niej kanałów. Wtedy stanie się mocniejsza. Ciekawość, na przykład, to najmniej zniekształcona forma tej energii. To ona pragnie uzupełnienia, to ona pcha nas do doskonałości. Z kolei najczystszą formą tej energii jest miłość, super love. Każda rzecz, jakiej się uczymy, nieważne czy mała, czy pozornie błaha, ma ogromne znaczenie tam, poza czasoprzestrzenią. Jest to w pełni zrozumiałe dopiero wtedy, kiedy spotkacie istotę dojrzalszą od was w procesie bycia istotą ludzką, w ziemskim systemie życia, która rezyduje tam. Wtedy dopiero wiecie, a nie jesteście przekonani, że nauka bycia człowiekiem warta jest każdej ceny, każdego poświęcenia i każdego cierpienia. Ważnym czynnikiem życia fizycznego jest sen.
Osoby, które nie potrafią lub nie wychodzą z ciała podczas snu, korzystają z czegoś, co można nazwać nauką podczas snu. Każdy z nas uczęszcza na zajęcia, które uczą i testują nasze osobowości i postępowania w świecie fizycznym. Krótko mówiąc, sen daje nam bardzo ważne wskazówki, jak mamy postępować podczas codziennego życia w świecie materialnym. Nie lekceważmy zatem snu. Ludzkie życie to najbardziej niejednorodny zespół gier rozgrywanych w obrębie innych gier z zasadami, które rządzą innymi zasadami. A wszystkie te gry są tak pomieszane, że w ogóle nie wiesz, w którą z gier właśnie teraz grasz. A ponieważ ludzie grają nieraz wiele gier, są tak zaabsorbowani tym, co robią, że zupełnie zapominają, iż wszystko jest tylko grą. Nawet nie wiedzą, dlaczego grają i jak doszło do tego, że zaczęli grać. Punktami tej gry są emocje. Są one tym, co sprawia, że gra wydaje się tak szalona, ale to jest właśnie gra, jedyna, w której rozgrywane są wszystkie inne gry. Wynik tych innych gier, czyli energia emocjonalna, zasila wielką grę. Zadaniem wielkiej gry jest kontrolowanie i rozwijanie energii emocjonalnej, aż do momentu, gdy osiągnie ona najdoskonalszy stan, który my, ludzie, niezbyt precyzyjnie nazywamy miłością. I tak to trwa, dopóki nie zakończymy edukacji. Im więcej zdobywamy punktów, tym większą sprawia nam to radość. Takich szkół rozwoju świadomości jak Ziemia jest tak dużo, że nie zdołalibyśmy ich policzyć. Wciąż dołączają nowe. Podsumowując, jeżeli pozwalasz, aby emocje kontrolowały Twoje działanie jedynie wtedy, kiedy sam tego chcesz, to jesteś na właściwej drodze. Przestań karmić swoje ego. Ważne są głębsze pobudki emocjonalne, jakimi się kierujesz, a nie sama chęć wywarcia na kimś wrażenia. Jeżeli chcesz się przejechać luksusowym samochodem tylko dlatego, że lubisz jeździć i przejażdżka sprawia ci przyjemność, wszystko jest w porządku. Natomiast gdy robisz to, by podnieść swój prestiż lub byciem podziwianą, albo gdy pokazując komuś coś, co należy do ciebie, czujesz potrzebę powiedzenia moje, wówczas karmisz swoje ego. Pamiętaj o tym i stosuj tą radę za każdym razem, gdy ogarnie cię chęć umocnienia swojego ego. Odpowiedz sobie również na 2 pytania. Czy nadal będziesz robił daną rzecz, wiedząc, że to, co osiągniesz, nie przyniesie ci osobistych korzyści i uznania ogółu? Oraz czy to, co robisz teraz, jest ci niezbędne do utrzymywania się przy życiu? Jeżeli na obydwa pytania udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, oznacza to, że zaszedłeś dalej niż ci się wydaje. W takim wypadku, nawet jeżeli zdobyłeś sławę, bogactwo i poważanie u innych, twój bagaż i tak stał się lżejszy. Natomiast gdy na oba pytania odpowiedziałeś przecząco, zmniejsz ilość emocjonalnego pokarmu, którego dostarczasz swojemu ego. Zadaj sobie pytanie, dlaczego robisz daną rzecz. Kiedy zaczniesz osłabiać swoje ego, zauważysz przebłyski pierwotnej energii, dzięki którym zrozumiesz wszystko, co zapragniesz zrozumieć. Im więcej emocjonalnej energii w ten sposób uwolnisz, tym bardziej odczujesz działanie pierwotnej energii. Decyzję o kolejnych inkarnacjach podejmujemy my sami, a raczej nasza świadomość, w której zgromadzone są doświadczenia i wiedza z dotychczasowych wcieleń, zarówno fizycznych, jak i niefizycznych. To ona podejmuje decyzję, aby stać się ponownie istotą ludzką. Wybiera odpowiednie miejsce i czas, a także tworzy mieszankę DNA, elementy fizyczne i elementy jej samej. Świadomość sama wybiera te części poprzednich wcieleń, które wydają się jej najbardziej odpowiednie. Są to osobowości i wspomnienia. Tak dzieje się z każdą istotą ludzką. Niektórzy nie mają tylu doświadczeń co inni, więc ich świadomości nie mają tak wiele do wyboru jak w wypadku innych istot ludzkich. Wielu nie posiada żadnych doznań z wcześniejszych wcieleń, chociaż posiada sporo innego typu, zarówno fizycznych i niefizycznych. Jeszcze inni wspinają się w górę ze stanu bycia zwierzętami. Ta nasza świadomość, o której mówiłem, możemy nazwać ją nadświadomością, jaźnią, naszym ja tam,
jest pamięcią, w której są wszystkie nasze osobowości, inkarnacje i doświadczenia. Pomaga nam ona przez całe życie. Najbardziej pomaga w okresie dzieciństwa, lecz potem kontakt zostaje minimalizowany. Dzięki OB możemy zajrzeć w siebie na tyle, aby odkryć warstwa po warstwie każdy jej fragment. Pomoże to nam w odnalezieniu właściwej drogi obecnego wcielenia. Wszakże naszej świadomości chodzi o to, aby się wyzwolić w pełni ludzkich doświadczeń. And we say